Nie miałem bardzo dużo czasu na przygotowanie do startu w zawodach w Wilczej Woli, bo w niedzielę w nocy wróciłem z Mistrzostw Świata, a już w środę rano musiałem się szykować na kolejne Grand Prix Polski. Dlatego tak troszkę byłem przygotowany, natomiast nie było to przygotowanie perfekcyjne. I poza tym na miejscu jeszcze pogoda nam doskwierała, ale co ja będę gadał? Bardzo serdecznie zapraszam Was na film. Dzień dobry z Wilczej Woli. Tutaj w najbliższy weekend odbędą się zawody z cyklu Grand Prix Polski, federowe Grand Prix Polski. To będą pierwsze zawody w sezonie 2026. I bardzo serdecznie zapraszam na relacje z tych zawodów. Ja zawsze na zawodach Grand Prix Polski trenuję z Krzyśkiem Turkiem. Dogadujemy się od wielu, wielu lat, znamy się, mieszkamy blisko, wymieniamy się wszelkimi spostrzeżeniami. Także tym razem było dokładnie tak samo. Usiedliśmy w sektorze A, gdzieś staraliśmy się na początku sektora A usiąść na treningu, żeby sprawdzić tę strefę. Wiedzieliśmy, że Krzysiek na treningu oficjalnym będzie na płytach, czyli w sektorze D, a ja miałem być w sektorze C, więc tak sobie wybraliśmy, że sektor A chcieliśmy przetrenować w czwartek, natomiast sektory C i D trenowaliśmy w piątek, przed zawodami na oficjalnym treningu. Pierwszy trening właśnie na tym sektorze A dla mnie nie był jakoś tam specjalnie udany. Jakoś nie czułem do końca tego łowienia. Zawsze na tej Wilczej Woli jakoś udawało mi się tak jakoś regularnie łowić ryby, natomiast w tym roku nie było takie proste. Złowiłem ponad 5 kg, co prawda, natomiast czułem, że to nie było dobre łowienie. Nęciłem zanętą z różnymi przynętami. Nie czułem, żeby te ryby, te leszcze chciały się w tej mojej mieszance ustawiać i żebym mógł je regularnie łowić. Kolejny dzień zmieniłem trochę strategię, dodałem troszkę gliny do tej swojej mieszanki, ale to też jakiś nie był świetny dzień do wędkowania. Nie wiem, ile złowiłem, 3 leszczyki chyba. Jakoś naprawdę, ten drugi trening to w ogóle był bardzo ciężki. Myślałem, że to jest kwestia tego, że po prostu jest sektor słaby, natomiast myślę, że moje nęcenie po prostu było nieodpowiednie i te ryby w tym się nie chciały ustawiać. Podczas takiej pogadanki z Krzyśkiem po tych 2 treningach ustaliliśmy, że trzeba dodawać do zanęty więcej gliny, że taka powiedzmy przewaga zanęty podczas nęcenia nie jest dobra. Trzeba dodawać więcej gliny, więc na zawody zdecydowaliśmy się nęcić w takiej proporcji 3:1, ewentualnie 2:1 na korzyść gliny. Pierwszy dzień federowy Grand Prix Polski na Wilczej Woli. Kurczę, jest końcówka kwietnia, jest tak zimno. Jestem za wałem schowany, tam za mną jest wał i jak przejdę przez wał, to jest woda i stanowiska będą. Na razie jeszcze czekamy na sygnał wejścia na stanowisko, więc przygotowałem wszystko, co mogłem. Zszedłem tutaj, żeby parę słów nagrać. Niestety zapomniałem mikrofonu z kwatery, więc chwilę pogadam. Mam nadzieję, że dobrze się głos nagra. Natomiast w trakcie łowienia pewnie gadać już nie będę. Kamerę gdzieś tam ustawię na statywie i parę ujęć zrobię i najwyżej później troszkę poopowiadam o łowieniu. Wylosowałem stanowisko D9. Wylosowałem, to może nie jest dobre określenie, bo takie stanowisko, taki numerek został mi w woreczku podczas losowania. Byłem ostatni. Także jestem w środku sektora. 17 nas jest w sektorze. To jest sektor na płytach. Ci, co znają Wilczą Wolę, to powinni to kojarzyć. Wczorajszy trening. Chciałem coś nagrać z tego wczorajszego treningu. Nawet coś tam zacząłem, ale niestety nie umiałem się porozumieć z rybami. Wędkowanie w moim wykonaniu było słabe. Chciałem pewne rzeczy sprawdzić, niestety to mi nie wyszło, więc trening miałem taki, powiedzmy, nieudany, ale z nieudanych treningów też trzeba wyciągać wnioski, więc jakieś wnioski wyciągnąłem. Poza tym chyba kolejny dobry trening miał Krzysiek Turek, więc Krzysio też mi swoje spostrzeżenia przekazał. Remek Zielonka też kilka słów dodał i tak mam jakiś stworzony w głowie plan na to dzisiejsze łowienie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, idę na ten wał, na tą wichurę. No i ten mój pierwszy dzień
To był sektor D na płytach, stanowisko 9, w sam środek sektora, także no stanowisko, no takie jak stanowisko, no nic wielkiego, nic słabego, tak mi się wydawało. Na początek miałem nawet niezły, coś tam zacząłem odławiać, natomiast później łowienie u mnie gasło. Gdybym utrzymał, myślę, rytm do końca, to myślę, że nawet 2 była w sektorze do zrobienia, ale niestety końcówka, no poza połową to łowienie było coraz słabsze. Wojtek Barański, który stał po lewej mojej stronie, miałem wrażenie, że zabrał mi ryby, łowił lepiej ode mnie i on uzyskał wynik dużo lepszy ode mnie i był drugi w sektorze. Ja skończyłem na 5. miejscu w sektorze. Nie pamiętam, ile mi zabrakło, ale jakoś niedużo mi zabrakło tam, żeby być, powiedzmy, nie wiem, na 4. miejscu. Do tych wyższych miejsc to już było więcej, natomiast no, to były nadal 2-3 leszczyki, co tak jak mówię, no, w połowie zawodów mi trochę tempo siadło, ale myślę, że było to spowodowane nęceniem. Po rozmowie z Krzyśkiem po tej pierwszej turze, ale także z moimi sąsiadami, z którymi wędkowałem, no, ustaliliśmy, że dodatek zanęty być może nie jest dobry. Trzeba łowić czystą gliną z przynętami. I tak też no, zdecydowaliśmy się łowić w tej drugiej turze. No i u mnie to łowienie było słabe. Ja nagrałem tylko początek, tak jakby szykowanie się do zawodów, bo to był dzień, gdzie przyszła ogromna wichura, było bardzo zimno, nie rozkładałem kamery, bo no myślę, że musiałbym dobrze zakotwiczyć stojak, żeby ta kamera jakoś stabilnie stała. Poza tym, no nie wiem, czy by mnie było słychać, była taka wichura. Był porywisty wiatr, było bardzo zimno, bardzo trudne warunki, no ale każdy miał takie same warunki. I muszę się przyznać, że początek miałem no słaby. Nie byłem zadowolony ze swojego łowienia, bo nie potrafiłem zaciąć ryby. Niby miałem jakieś brania, bo wyciągałem oskrobane przynęty, natomiast no nie mogłem zaciąć ryby, więc już tak doprowadziły mnie ryby do skrajności, więc sięgnąłem po bardzo duży haczyk, 10 i pomyślałem sobie, że no kurczę, muszę łowić na samo zacięcie, bo po prostu się nie da inaczej tu w tych warunkach. Okazało się, że ten duży haczyk leszczom nie przeszkadzał i zacząłem mieć naprawdę dobrą później skuteczność, zacząłem gonić. Natomiast no, gdzieś tam też po drodze straciłem rytm, później parę rybek znowu dołowiłem i znowu byłem tak około 5. miejsca. 5. miejsce przegrałem bardzo mało, byłem 6. w sektorze. Także z 2 dni zebrałem 11 punktów. I źle i dobrze. No to nie są jakieś punkty bardzo słabe. Zdaję sobie sprawę, że też nie są wybitne. Wiem, że no po jednej rybce mi zabrakło, żeby było naprawdę super, bo tego drugiego dnia do, nie wiem, 3. miejsca to mi naprawdę jednego leszczyka zabrakło. Także w pierwszej turze 1 rybka zadecydowała chyba o 1 miejscu, w drugiej o 3 miejscach, także zamiast 11, 7 punktów, to by było super. No niestety zebrałem 11 punktów. Na osłodę jest wynik Krzyśka. Pierwszego dnia Krzysiek też był 5, drugiego dnia Krzysiek był 2 w swoim sektorze, więc bardzo dobre punkty. To co mówię, 7 punktów to jest świetny wynik z Grand Prix Polski. Bardzo dobre punkty na starcie, takie, które dają myśleć, to są takie punkty, dzięki którym no, można dalej bardzo dobrze wejść w sezon i liczyć na dobry wynik na końcu. To chyba by było na tyle, jeśli chodzi o podsumowanie mojego łowienia. Zawody wygrał Marcin Kurzepa. Marcinie, bardzo serdecznie gratuluję. Marcin w Wilczej Woli, chciałem powiedzieć zawsze, ale chyba muszę dodać słowo prawie zawsze dobrze łowił. Z tego co pamiętam, 2 lata temu Marcin wygrał w Wilczej Woli, 3 lata temu chyba też wygrał w Wilczej Woli. Rok temu miał wpadkę, więc dlatego jest to prawie, czyli przez 4 lata, 3 lata Marcin wygrywał. No jest to na pewno duży sukces, świetne osiągnięcie. Na pudle też znaleźli się Marcin Kostka, Marcinie gratulacje, oraz Sebastian Skrzypczak. Bardzo serdecznie gratuluję. Bardzo serdecznie dziękuję moim sponsorom, Okręgowi Mazowieckiemu Polskiego Związku Wędkarskiemu oraz firmie Gomar, która zaopatrza mnie w najlepszej jakości robaki. Jeśli chcielibyście skorzystać z ich usług, gomze.pl, zarejestrujcie się na ich stronie i będziecie mogli
poprzez stronę zamawiać wysokiej jakości robaki. Dziękuję, że byliście do końca i do zobaczenia w następnym filmie.